Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj coś słodkiego nam się zachciało z mężem, więc myślę, że zrobię, bo akurat miałam 2 kostki sera białego, mówię, to będą oponki. I tak jak mówiłam, 2 kostki sera, każda po 250 gram, także pół kilo sera. Jeden jest półtłusty, drugi jest tłusty. Tutaj do tego sera dam 2 łyżki śmietany gęstej, kwaśnej i 1 łyżkę gęstego jogurtu. Także dałam to. Bartuś, to mój kot. Do tego dodam, tu są 2 jajka i 2 żółtka. Tak. I teraz można było ser przepuścić przez maszynkę, ale ja wolę sobie zrobić takim urządzeniem i zaraz po prostu zrobię. Także nie będę Wam hałasować. Ja zrobię i się z Wami zaraz połączę. No, już wracam do Was z powrotem. Sobie tym urządzeniem ten serek właśnie tak fajnie rozdrobniłam. O, jest taka konsystencja. I teraz do tego dodam, ja dodaję około 50-60 gram cukru, ale Wy możecie, jeżeli lubicie więcej, tylko że ja po pierwsze nie lubię słodkiego, a po drugie one się po prostu palą. Wolę mieć oponki takie nieprzypieczone, ale na przykład sobie maczać w drzemie albo w miodzie. I tutaj też jest małe opakowanie cukru waniliowego. Także to wymieszamy łyżką. Teraz do tego dodam 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. 1 łyżeczka proszku do pieczenia, taka nieczubata. O, taka o. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 1,5 łyżeczki takiej płaskiej sody oczyszczonej. Coś mi się zbryliła ta soda. 1 łyżeczka i pół następnej. Dobra. Do tego damy jeszcze 3 łyżeczki octu. Ja daję 3 łyżeczki octu, ale najlepiej to by był spirytus, ale niestety spirytusu nie mam. Dobra. I 3 łyżeczki tego. Dobrze. I tu mam odmierzone pół kilograma mąki. Tylko że ja będę wsypywać pomału mąkę. Dlaczego? Dlatego, że lepiej jest wziąć, zrobić za 3 ciasto i później dosypać mąki, niż zrobić za gęste, a później je można oczywiście troszkę rozrzadzić śmietaną, ale to jest po prostu trudniej. Także dosypujemy cały czas mąki, mieszamy i będziemy zagniatać. Ciasto już się fajnie zrobiło. Zobaczymy ile, ale tak powinno pół kilo mąki tutaj. Ciasto może się kleić, bo właśnie ono takie klejące jest. Zaraz Wam powiem, ile mi tej mąki tu weszło. Akurat. Także jak wyrobię ciasto, to do Was wrócę. No, już do Was wracam. Ciasto ma mieć o taką konsystencję. Mięciutkie, bardzo fajne. Tak. Nie za dużo obsypuję mąki. Aha, ile mi zostało? Powiem Wam, że zostało mi tyle mąki. Tutaj mniej więcej jest no 2 łyżki. Takie może nie czubate. Nie czubate 2 łyżki mąki mi zostało. Takie płaskie. I ja ciasto co zrobię? Podzielę je na 2 części sobie. Tak. Dzielimy na 2 części. Dalej będzie się kleić. To jest takie po prostu ciasto, nic na to nie da rady poradzić.
tutaj troszkę dam, żeby mi się później nie zlepiło. Tą część sobie odkładam do miski, której robiłam. Chodzi o to, że jak damy dużo mąki, to nam się mąka po prostu będzie palić na patelni. Ja mam taki garczek płaski, tu wlałam oleju i oleju jest tak dość sporo, powiem Wam, że przynajmniej już Wam mówię, no tak na 1,5 centymetra. I teraz rozwałkujemy na 1 cm. Mniej więcej 1 cm. Nie, grubszych nie róbmy, bo po prostu nam się nie upieką. Kiedyś, wiecie co spróbowałam? Zrobić oponki bez tej dziurki. Tylko tak jakąś foremkę wynalazłam i powiem Wam, że w środku one były takie, mi się zdawało, surowe, więc ta dziurka chyba jednak po coś jest w tych oponkach. I od tamtej pory już po prostu nie robię. Kiedyś robiłam w piekarniku, to tak, takie oponki do piekarnika, to tam wyszły, były one fajne. No, olej nastawiłam, olej nie może być za gorący. Dobra, tak, do 1 centymetra, może być trochę mniej. I wykrawamy szklanką. I później w tej szklance z tego kieliszkiem będę robić dziurki i tę malutką tą będę sobie po prostu sprawdzać, czy olej już jest dobry. Także przyklejają się, właśnie dlatego trzeba bardzo uważać. To takie właśnie klejące, ale za to jakie dobre. Dobrze, jak będę zaczynać smażyć, bo ja sobie powykrajam, to do Was wrócę. No, już do Was wracam. Wycięłam już te oponki, wyszło mi 4, 5, 6, 7, 8, 10, więc myślę, że z całego ciasta wyjdzie około 30 oponek, bo to ciasto, które tutaj mi zostało, to ja po prostu zrobiłam tak, z tamtego drugiego też tak zrobię, zaklepię i z powrotem wytnę kółeczka. Także już zaczynamy smażyć. Patrzyłam, olej już jest dobry. I teraz musimy pilnować, żeby nam się nie paliły. Jak będą się troszkę tylko palić, bo one muszą powoli się smażyć, to będziemy skręcać gaz. Ja zawsze właśnie piekę na takiej dużej patelni, bo wtedy raz, dwa i mam upieczone. Także ja troszkę skręcę, żeby one się powolutku smażyły. Usmażę jedną, Boże, a ja Was nie odwróciłam i do Was gadam. Usmażę jedną porcję z Wami, a resztę to już po prostu usmażę poza kamerą. Fajnie jest sobie pomagać, jak się coś Wam przyklei, taką szpatułką właśnie podważyć, bo jest to ciasto właśnie, które się przypieka. Jeszcze chwilkę. No moje się tak nie będą palić, dlatego właśnie, że ja dałam bardzo mało cukru. Później można je obtoczyć w cukrze zwykłym, można obtoczyć je w cukrze pudrze, a ja lubię sobie po prostu tak maczać w drzemie albo z powidłami śliwkowymi, uwielbiam. Widzicie, jakie ładne się robią? Przykryję, może Was troszkę przybliżę. Widać? Troszkę Was tu dam bliżej. Bardzo ładnie urosły. I będziemy wyciągać na papierowy ręcznik, żeby po prostu obciekły. Dobrze, i wyciągamy. I patrzcie, jakie są ładne. Grubiutkie. Piękne. Dobra, wyciągam, bo ja tu do Was gadam, a one mi się zaraz zaczną palić. Wyciągnę, one tutaj trochę obciekną.
wystygną, pójdą do obtoczenia w cukrze pudrze. O, ekstra, patrzcie jakie piękne. Naprawdę piękne. O. I teraz te, co mi zostały. O. I wrócę do Was, jak już upiekę. No, drugi placuszek już wzięłam. Rozwałkowałam. Wycinam. I zaraz będę smażyć następną porcję. Ta już się mi dochodzi. No i będę kładła drugą turę. O. Ale pachnie, mówię Wam, że szok. Już się nie mogę doczekać, kiedy usiądę sobie z kawką i pojem troszkę. O. Nie może być za mała temperatura i za wysoka. Jak za mała, to nasiąkną olejem, a jak za wysoka, to będą się Wam palić. Ale one ładnie, dlatego że od razu wyszły do góry. Także wszystko jest w porządku. I teraz z tego ciasta, z tych dwóch zagnietę następne i wytnę znów oponki. Także na razie do zobaczenia. No, oponki już odwracam na drugą stronę. I zaraz będę wyciągać, a tu już mam ciasto. Trzeci raz właśnie z tych dwóch, co zostało, rozwałkowane i wytnę kółka i już następnym razem już po prostu nie będę zagniatać, bo uważam, że po prostu oponki już wychodzą bardzo twarde, więc staram się jak najwięcej wykorzystać teraz ciasta. O, i jeszcze wytnę tu i to już resztę ciasta ja po prostu wyrzucam. Dobrze. Coś troszkę mniej, albo mi się zdaje, no zobaczymy. I patrzcie, piękne oponki wyszły. Grubusieńkie. Grubiutkie. O, każde daje na talerzyk. O, żeby obciekły. Proszę zobaczyć, jakie grube. Także ja już dosmażę i za Was wracam. No, ja już wszystko usmażyłam. Teraz tylko poczekam, aż one ostygną i obtoczę je w cukrze pudrze. I coś miałam mówić. W sumie byłoby 25 wyszło oponek. No i tam kilka tych kuleczek. Także tyle wychodzi z takiej porcji. A co do mąki, to tak jak Wam mówiłam, te pół kilo mąki to mi wystarczyło na zagniecenie ciasta i jeszcze później na podsypywanie. Także to by było na tyle. Jak Wam się przepis podoba, myślę, że wszystko dobrze wytłumaczyłam i pokazałam, to poproszę o łapkę w górę i do zobaczenia na następnym moim jakimś tam gotowaniu.